Hala powstała w określonym miejscu, w sąsiedztwie Błoń, w sąsiedztwie Rudawy, w sąsiedztwie Kopca Kościuszki, w sąsiedztwie Wzgórza Świętej Bronisławy. Te wszystkie formalne zależności, miejsca przestrzenne, wytyczne do kształtowania formy dodatkowo były wzmocnione informacjami o jakości gruntu. Gruntu, który bardzo dobry dla wegetacji roślin do poziomu minus 4 metry nie był możliwy do posadowienia fundamentów. Stąd kształt budynku odzwierciedlający przebieg Rudawy, prowadzający na poziom tarasu, z którego są piękne widoki na rzeczone Kopiec Kościuszki, Błonia, Wawel, Kościół Mariacki, zagłębionym 4 metry po to, żeby tą konieczność wymiany gruntu wykorzystać do budowy formy. Jesteśmy na tej trójkątnej działce, na której myślę co najmniej połowa studentów krakowskiej architektury robiła swoje ćwiczenia semestralne. Przystępując do projektu hali Krakowi, pomyśleliśmy o tym, że to miejsce jest specyficzne, będące w centrum miasta, w odległości krótkiego spaceru od rynku głównego, blisko Woli Justowskiej, a jednocześnie jest to krajobraz otwarty. Krajobraz otwarty, gdzie występują niewielkie różnice wysokości, gdzie błonia są niżej niż Aleja Fosza. Aleja Fosza wspina się, aby przekroczyć Rudawę. Wzdłuż Rudawy istnieją obwałowania przeciwpowodziowe i pomyśleliśmy sobie, że budynek w tym miejscu powinien być częścią tego krajobrazu. Powinien z tego krajobrazu wyrastać, korzystać z tego atutu, którym są te niewielkie nierówności terenu. I chcielibyśmy te nierówności terenu kontynuować w postaci rzeźby krajobrazowej, którą będzie ta hala Krakowi. Teren zewnętrzny przechodzi płynnie do wnętrza budynku poprzez te przeszklone fasady i ukształtowanie terenu zewnątrz poprzez trybuny dla widzów i boisko wchodzi do środka. Pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, nieżyjący już prezes Janusz Winnicki i prezes Antoni Smoleń, pomyśleli, że chcieliby, aby w tym obiekcie także znalazło się miejsce dla sportu osób niepełnosprawnych. I z tego powodu wyniknęła Hala Stulecia Krakowi, Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Dla nas, dla architektów, pewnym szablonem, który od razu nam się w głowach otwiera za każdym razem, kiedy mówimy o niepełnosprawnych, to jest pokonanie różnicy wysokości, uniknięcie schodów. I w tym budynku rzeczywiście tak jest, że te płynnie przechodzące poziomy terenu na zewnątrz przechodzą do wnętrza i płynnie w tym wnętrzu łączą jego kondygnacje użytkowe. Przyziemie, na którym znajduje się boisko, trybuny dla widzów, parter i wreszcie poziom pierwszego piętra i dach czy taras użytkowy, który znajduje się nad obiektem. I ta geometria jest zrealizowana w betonie, w szarym i w rudym betonie, jest zrealizowana w kortenie i w tych kolorach rudych, miejscami czarnych czy grafitowych wpisuje się w pejzaż. Naszym ulubionym widokiem jest panorama Błoń, oglądana z drugiej strony, od strony Alei 3 Maja. Tam widać w sposób bardzo wyraźny, jak kształt tej fasady frontowej, jak kształt tej bryły wpisuje się w tą panoramę. Na pierwszym planie łąka Błoń, Aleja Fosza, niska zabudowa jednorodzinna, do której nawiązuje swoją wysokością paradoksalnie hala Krakowi i górująco nad tym panorama Alei Waszyngtona, flankowana Wzgórzem Świętej Bronisławy i Kopcem Kościuszki z drugiej strony.
Muzeum Czartoryskich jest najstarszym muzeum w Polsce. Założone przez Izabelę z Flemingów-Czartoryską w Puławach w 1806 roku. Trafiło do Krakowa pod koniec wieku XIX, kiedy czartoryscy zostali zaproszeni do miasta przez Radę Miasta Krakowa. Kupując 3 kamienice przy rogu Świętego Jana i Pijarskiej, zrobili swoją siedzibę, muzeum i prywatne apartamenty. Kupując 3 kamienice, kupili 3 części frontowe kamienic, 3 podwórka i 3 oficyny. Zatrudnili francuskiego architekta Maurycego Uradu, który scalił te 3 budynki w jeden pałac, połączył podwórka, stworzył z niego dziedziniec. Ten dziedziniec pełnił funkcje gospodarcze do czasów, że tak powiem, naszych. Po latach II wojny światowej kolekcja i nieruchomość zostały znacjonalizowane. Pałac został dwukrotnie przebudowany w latach 50. i w latach 70. Po 1989 roku Fundacja Książąt Czartoryskich doszła do wniosku, że należy pałac przebudować jeszcze raz, aby dostosować go do nowych oczekiwań, nowych wymogów technicznych. Nam zadano zadanie powiększenia przestrzeni muzealnej, co w kontekście ochrony konserwatorskiej pałacu, braku możliwości jego powiększenia było bardzo trudną zagadką. Stworzenia przestrzeni dla zwiedzających i podniesienia komfortu zwiedzania oraz wreszcie remontu pałacu pod względem technicznym, wymiany wszystkich instalacji, renowacji jego substancji historycznej i wyposażenie budynków w windy dla osób i towarów. Niewątpliwie największą przemianą, której pałac doznał dzięki temu projektowi, jest przekrycie dziedzińca stalowo-szklanym dachem, dzięki czemu powstała przestrzeń publiczna dostępna z zewnątrz, bez konieczności kupowania biletu. Celem konstrukcji, która miała przekrywać dziedziniec, było to, żeby w historycznym wnętrzu zaproponować formę, która będzie współczesna, będzie statycznie właściwa, a jednocześnie nie będzie przeszkadzała w odbiorze tych wnętrz jako historycznych czy historyzujących, bo jak pamiętamy, ta renesansowa forma była wtórnie nadana w XIX wieku. I ta przestrzeń publiczna jest holem wejściowym, od którego każdy zwiedzający zaczyna swoją przygodę z muzeum. Z dziedzińca paradną sienią i klatką schodową wchodzimy na pierwsze piętro. Tu zaczyna się wystawa. W tej chwili stoimy na kładce, która łączy oficynę z częścią frontową pałacu i to jest też nasza interwencja. Ta kładka pozwala na płynne przejście przez wystawę, przez kolejne sale ekspozycji i jest elementem dodanym, współczesnym. Staraliśmy się ją zrobić jak najmniej widoczną w tym wnętrzu, dlatego też balustrady są wykonane z jednego kawałka szkła o dosyć dużej długości, ponad 8 metrów. Oczywiście najcenniejszym obiektem w kolekcji Czartoryskich jest portret Cecylii Gellerani, czyli Dama z gronostajem autorstwa Leonarda. Aranżację tej sali, podobnie jak cały projekt wystawy i aranżacji wnętrz, sporządziła pracownia krakowska Art FM, z którą mieliśmy okazję współpracować i której bardzo dziękujemy za współpracę. Obserwatorium astronomiczne w Niepołomicach, a właściwie rozbudowa istniejącego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, to jeden z naszych ostatnich projektów. I jest to projekt, który my, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, nazwalibyśmy ćwiczeniem z architektury w krajobrazie. Rozbudowa obserwatorium wykorzystała nachylenie terenu i to, że opadał on w stronę dawnego koryta Wisły. Program budynku wykorzystał ten teren opadający i pod trawnikiem, który jest pod moimi stopami, znajduje się część budynku. Jedyny fragment, który chciałbym powtórzyć, to ten zachwyt nad ludźmi, którzy uczestniczyli w procesie, zaczynając od burmistrza, który nie chciał wybudować jeszcze jednego hipermarketu, jeszcze jednego Zatorlandu, jeszcze jednego akwaparku, tylko obserwatorium. To wyjątkowe. Ludzie, którzy pracowali w starym obiekcie i będą pracować w nowym,
pełni entuzjazmu, dobrzy pedagodzy i dodatkowo ekipa wykonawców, która każe wierzyć w art and craft, czyli sztukę i rzemiosło, bo kochali to, co robią, chcieli zrobić dobrze i na tyle im się to udało, że fragmenty, które miały być schowane pod tynkiem, zostały pozostawione i widać mur z bloczków betonowych, z zaprawą cementową na styku z nadprożem czy filarem. Wszystko to pokazaliśmy po to, żeby służyło jako przykład prowadzących zajęcia, że jak ważna jest ludzka praca, nie tylko ta związana z niebem, gwiazdami, ale też ta prozaiczna, związana z obiektem, który jest wybudowany dla obserwacji tego, co piękne ponad nami. Jesteśmy nad zalewem w Dobczycach. Tutaj parę lat temu mieliśmy okazję rozpocząć przygodę z zagospodarowaniem terenu wokół zapory i u podnóża ruin zamku średniowiecznego. Wspólnie z firmą Arup zaprojektowaliśmy zagospodarowanie terenu, ścieżki rowerowe i fragmentem tej ścieżki najbardziej eksponowanym jest kładka pieszo-rowerowa, która wpina się u podnóża ruin średniowiecznego zamku. Kładka jest częścią większej całości. Ta większa całość to trasa rowerowa, która się nazywa Veloraba i rozpoczyna się powyżej Dobczyc, oczywiście biegnie wzdłuż wspomnianej Raby. Tutaj jest kontynuowana tamą, zaporą dla sztucznego jeziora, które to sztuczne jezioro dostarcza wody dla Krakowa. Kładka jest naturalnym przedłużeniem drogi przechodzącej przez zaporę i ona jest elementem, który wpisuje się, tak przynajmniej próbowaliśmy to zaprojektować, w miejsce bardzo charakterystyczne, bo z jednej strony ruiny zamku, drugim elementem równie ważnym jest sama konstrukcja tamy, żelbetowa, mocna, z elementami stalowymi zapór, które są w relacji do naszej kładki dominujące. Kładka jest jakby detalem do całej konstrukcji tamy i w przeciwieństwie do tych dwóch materiałów wykonana jest z trzeciego, ze stali kortenowskiej, która to stal ze względu na dodatek miedzi do swojego składu staje się naturalnym elementem zabezpieczonym przed korozją. Co za tym idzie, te trzy materiały pozostaną takie przez, mamy nadzieję, wiele lat, albo przynajmniej kładka będzie tak długowieczna jak zapora, nie mówiąc już o zamku. Ta podpora pierwsza po prawej stronie, za kępą drzew, jest podporą, która pozwala na to, żeby ta prawa część kładki była wspornikowa, bo nie było możliwości skorzystania z podpory, naturalnej podpory, jaką jest zapora. Dlatego odsunęliśmy się z podpieraniem kładki od samej tamy. Druga podpora, ta po lewej stronie, to już jest podpora, która pracuje tylko wertykalnie. Jest to podpora tak zwana przegubowo-przesuwna, to znaczy taka podpora, która tylko jest reakcją na wertykalne, grawitacyjne obciążenie, pozwala na przesuw boczny, co jest bardzo istotne przy konstrukcji stalowej i przy takiej pogodzie jak teraz, pełnym słońcu, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że rozszerzalność stali to jest 10 do -5 stopień Celsjusza, czyli
Przy różnicy 10 stopni każdy metr wydłuża się o milimetr. Przy długości 40 metrów to już są 2 centymetry, więc trzeba mieć świadomość tego, że konstrukcja stalowa pracuje. Kładka ma mniej więcej taki kształt, dlatego że część piesza i część rowerowa połączona środnikiem, dzięki temu całość jest taką wielką belką o przekroju zetowym, dzięki temu pracującą. Ja myślę, że nic innego mi nie pozostaje, tylko zaprosić tu na to miejsce, ponieważ widok jest przestrzenny, w przeciwieństwie do obrazu, który jest spłaszczony. Układamy tutaj te modele może jednak. Tak. Cała nasza praca to jest układanie. Nierówne. Może troszkę. Okej. Tak.